Następnym przystankiem na tej trasie jest, uwaga, historyczny Babilon. A w oddali już pojawił się pałac. Najpiękniejszy pałac Saddama Husajna. Zresztą ma pałace w każdym mieście, ale ten jest robi największe wrażenie z nich wszystkich. David, can you please stop? It's not me, it's some crazy musician. No, you are the only crazy one here. Ishtargate. Yes, the fake one. Cześć, witajcie w Babilonie. Jest to najsłynniejsze miasto starożytnego świata. Na długo przed tym, jak istniały Ateny czy Rzym, to tutaj było centrum światowej polityki, centrum światowej kultury. Zobaczmy, co z Babilonu zostało do dzisiaj. Babilon początkowo był średnio ważnym miastem państwem w środkowej Mezopotamii. Wszystko zaczęło zmieniać się za rządów Hammurabiego, znanego z pierwszego spisanego kodeksu praw. W Babilonie, zwanym też perłą królestw, miały znajdować się wiszące ogrody Semiramidy. Według Biblii znajdowała się tu też legendarna wieża Babel. Hello. Today I'm David in Babylon. Salam. Say shukran. Shukran. Afwan. Afwan. Salam alaikum. Salam alaikum, alaikum salam. I'm teaching him. Say mushkila. Mushkila. Mashi. Mashi. Yeah. Like I'm teaching him some words, some Arabic words, but he didn't get in too fast, but it's okay. It's okay. But I tried. He's trying, yes, he's trying. Ta niebieska brama poświęcona była bogini Isztar. Oryginalnie były to dwie bramy połączone przejściem. To, co widzimy, to replika mniejszej z nich. Prawdziwa brama znajduje się w Muzeum Pergamońskim w Berlinie, dokąd przyjechała w kawałkach i gdzie została zrekonstruowana. This is the original pieces of the original of Ishtar Gate, the big one, which is in Germany. Więc generalnie wchodziło się od głównej bramy, szło się tak jak właśnie ja idę. Jeżeli przechodziło się przez główne wejście, szło się, żeby dojść do pałacu, do centralnej części pałacu i szło się przez taki właśnie labirynt. No i labirynt polegał na tym, że w pewnym momencie się po prostu kończył. Więc kto nie wiedział, co go czeka, to właśnie wpadł w taką pułapkę. No i już było po nim, bo z góry pewnie czekało na niego już na górze niespodzianka w postaci pewnie strzału. They're all fake samples. The only true sample is that. The only real sample is that one. It's an example of a painting. 100%. Wow. السومري هاي نفس العلامة دنقل السومري يعتبرونه نفس العلامة. Są napisy w języku babilońskim. On jest podobny do sumeryjskiego, ale nie do końca. Niektóre znaki są ponoć takie same, a niektóre zupełnie inne. Ale są to oryginalne napisy. Także na pałac Saddama, który zaraz zobaczymy sobie. O wow, to naprawdę wygląda świetnie.
To jest jeden z najpiękniejszych widoków w Babilonie na całe stare miasto babilońskie. A trochę dalej piękna rzeka Eufrat i gaje palmowe. Drugim powodem, dla którego trzeba koniecznie wybrać się do Babilonu, jest posiadłość Saddama Husseina, który zresztą miał swoje pałace w każdym mieście Iraku, ale ten jest najbardziej znany i najczęściej odwiedzany ze względu na ciekawą lokalizację. To nie jest muzeum, może tu każdy wejść, są to po prostu ruiny, właściwie nie ruiny, tylko zdewastowany stary pałac. Come and see the star civilizations, Sumerian, Akkadian, Babylonian. W tym miejscu znajdowała się najważniejsza sala Saddama Husseina. Tam było jego miejsce na tak zwany tron. Tam przesiadywał i stamtąd wydawał rozkazy. Kiedy tupnął tylko o ziemię, echo roznosiło się po całej sali i wtedy żołnierze musieli przyjść na każdy zawołanie. Have you been here before? Walid, have you been here? You haven't? Okay. Kisra to zimowa rezydencja z VI wieku. Mieści się w historycznym Ktezyfonie, stolicy królów Persji. Do dziś zachowały się z niego ruiny Ejwanu, sali reprezentacyjnej z ogromnym, być może największym na świecie sklepieniem. W czasach starożytnych pałac słynął z ogromnego dywanu, który był nazywany ogrodem zimowym. Wzorem dla niego był wiosenny ogród królów Persji z owocującymi drzewami, kwiatami w rozkwicie, strumykami i ścieżkami. Ta historia zakończyła się w ten sposób, że przyszli panowie i powiedzieli, że nie wolno robić zdjęć nawet od zewnątrz i chcieli zabrać aparat i skasować wszystkie te zdjęcia, ale ostatecznie po negocjacjach udało się nawet wejść do środka i zrobić kilka zdjęć,
więc tak naprawdę nie skasowali nic, wszystko zostało. Ja schowałem kartę sobie w majtki, żeby przypadkiem nie ukradli, nie skonfiskowali, a drugą kartę, taką zupełnie pustą, z kilkoma zdjęciami, zostawiłem w aparacie. Najwyżej by ją po prostu sobie wzięli. Ale udało się dokumentować całą wycieczkę.